Witajcie, bardzo Wam dziękuję za miłe przyjęcie formatu podróżniczego na moim kanale. Postanowiłem, że to Wy będziecie mieć wolny wybór i decydować, gdzie powinienem dalej podróżować. Większość z Was wybrała Brazylię. Wraz z Virgin Mobile zapraszam Was na moją kolejną wyprawę. I love Poland, you know me? E aí, Guaidó? Já dançou no Tom Verde? Porque a festa vai continuar! Naszą przygodę po Brazylii rozpoczynamy od wizyty w Rio de Janeiro, w mieście, gdzie żyje ponad 16 milionów ludzi, ale dokładnie nie wiadomo, ile tutaj jest, bo znajduje się tutaj ponad 1000 fawel, czyli takich miejsc, gdzie no nie do końca można zmierzyć liczbę ludności. Fawele są to takie miejsca, gdzie żyje bardzo biedna ludność i naprawdę bardzo ciężko jest tam wejść i wszystkich policzyć. Największą wizytówką Rio de Janeiro jest pomnik Chrystusa Odkupiciela. Chyba każdy, kto oglądał brazylijskie telenowele, widział wielki pomnik Chrystusa wznoszący się na 700-metrowej górze nad Rio de Janeiro. I co najważniejsze w tej historii, ten pomnik został zaprojektowany przez Paula Langowskiego. Był to rzeźbiarz francuski, ale miał on polskie korzenie. Vamos dançar todo mundo samba. Vamos dançar todo mundo samba. Papa Lewandowski. Hi man, this is my friend, best friend, Samuel. Mr. Paul. Brazylijczycy okazali się być bardzo otwartym narodem. Piłka nożna zdaje się mieć tutaj status religii, bo Brazylijczycy grają w nią praktycznie wszędzie. Często się uśmiechają i jak mogłem się przekonać podczas nagrań, przed kamerą potrafią być naprawdę niezwykle spontaniczni. Mimo że po portugalsku znam tylko obrigado, czyli dziękuję, to bardzo łatwo przychodziło mi porozumiewanie się z nimi. Não, toca de assim, eu fui trabalhar. Como é que você passou? O cara, eu passei bebendo. Niestety, ale Brazylia mimo wielu zalet ma także mroczną stronę. Codziennie byliśmy ostrzegani przez Brazylijczyków, byśmy uważali i chowali nasze kamery do plecaka, bo mogą się okazać łatwym łupem dla złodziei. Niestety szybko przekonałem się na własnej skórze, że to nie jedyne zagrożenie, jakie czyhało na nas w Rio. Mimo że w Brazylii wybieram pieniądze tylko w bankach i płacę w normalnych sklepach, to jakimś cudem, w sumie ja nie wiem jak to się stało, ktoś chyba skopiował całą moją kartę, codziennie po 8 wybrań, po 1000 reali w miejscu, gdzie ja w ogóle nie byłem w Rio de Janeiro, więc ktoś skopiował mi kartę i sobie wybrał łącznie 25 000 z mojego konta. Według mnie raczej nie odzyskał. Te plecaki na dół. Jadę na fawelę, żeby mnie dobili. Cała ta sytuacja postawiła pod dużym znakiem zapytania dalszą część wyprawy. Nie czuliśmy się już bezpiecznie używając kamer na ulicy. W takiej atmosferze ciężko dalej realizować materiał, jednak nie mogliśmy się poddać. I jedna przykra sytuacja nie może przecież przekreślić całego narodu. Przecież w każdym kraju żyją dobrzy i źli ludzie. Może po prostu wszystko co złe spotkało nas na początku, a teraz będą nam się przydarzać same dobre rzeczy. Straciliśmy przecież tylko pieniądze. Ważne, że wciąż byliśmy cali i zdrowi i mieliśmy siebie nawzajem. Całą sytuację pomogli mi na szczęście odreagować moi brazylijscy przyjaciele z grupy La Fenix. Jeden z nich zaproponował mi nawet udział w wieczornych zawodach, a pamiętam, że od dziecka marzyłem, by zagrać z Brazylijczykami w piłkę. Ruszyłem więc na zakupy. Hello. Hello, how are you? Very good. I'm from Polonia. Nice. And I want Polonia shirt? yes. So, Polonia, we sold out. We sold out. Oh. How I say sorry in your language?
Przykro mi. Shikromi? Yeah. Shikromi. I'm really Shikromi. We have this one. Yeah. This one Flamengo won the Libertadores. You know what is Libertadores? Copa Libertadores. You know what is? Yeah. It's like the Champions League. Yeah, I know. Co to jest Copa Libertadores, wiedziałem już jako 10-latek. Byłem tak zafascynowany Brazylią i piłką nożną, że nawet do zdjęć klasowych pozowałem w koszulce reprezentacji. Wtedy nigdy bym nie uwierzył, że będzie mi dane zagrać w Rio de Janeiro. Czułem, że powoli zaczynam się stresować. I'm Sylwester. After this, yeah. Okay. Przypominają mi się czasy młodzieńcze, zawsze się stresowałem przed tym meczem, nie? Bo ja nie lubię presji. Najbardziej się boję, że będę na obronie, bo wtedy czuję presję, że jeden mój błąd i może przeciwnik przejąć piłkę i drużyna będzie na mnie zła, nie? A nie chcę tak. Wolałem grać na pomocy skrzydłowego albo na ataku, na ochłapach najlepiej. O, ekstra. Ja jestem zadowolony z mojego występu. Nie popełniłem żadnego błędu. 3 razy dotknąłem piłki, ale dobrze podałem. Próbowałem zasymulować rzut wolny, żeby był, że faul, ale się nie udało. Lewandowski! You look like Messi. Jak Messi. Ptaszki w klatce. One na sprzedaż są? Tak. Okej. Myśmy zwrócili wolność ptaszkom. To jest chyba najgorsze, co można robić, bo ptak to lubi latać. No entiendo. Não entende? Ja Polonia. Ah, é Polônia. Não, eu digo pássaro. O nome Trincaferro. Trincaferro. Ferro, é. To gatunek chyba, Trincaferro. Trincaferro, é. Amarelinho, canário ali, ó. Kanarek. Brasileiro. Canaro brasileiro. Brasileiro. And this? É Trincaferro. Trincaferro. Okej. Hã? Que deu menino. Obrigado. So I should back tomorrow, yeah? Yeah. W planach mieliśmy odwiedzenie pięknej wyspy Ilha Grande, gdzie praktycznie cała fauna i flora jest pod ochroną, a ptaków nikt nie łapie. Uznałem, że to będzie najlepsze miejsce dla naszego nowego przyjaciela. Po drodze zboczyliśmy z kursu, żeby spiąć się na szczyt Pedra do Telegrafo. Na pewno widzieliście na Instagramie zdjęcia, gdzie ludzie pozują w bardzo niebezpiecznych miejscach. Jak się okazuje, wszystko to tylko perspektywa i sprytna iluzja. Żeby dostać kilka tysięcy lajków, trzeba wspiąć się na kilkusetmetrową górę i niestety poczekać 2 godziny w kolejce. Po nakarmieniu ego lajkami ruszyliśmy w kierunku wyspy Ilha Grande. Jesteśmy na Ilha Grande, na wyspie, która kiedyś była w całości więzieniem, a teraz można powiedzieć, że jest ogromnym rezerwatem przyrody. Nie ma tutaj w ogóle samochodów, nie ma tutaj ulic, jest tylko jedno małe miasteczko, a tak to tylko zwierzęta, rośliny i wielki deszczowy las. Mimo że na wyspie nie ma samochodów, to i tak wszędzie można zamówić catering. É bom que você automaticamente caipirinha vai esquentar. vai te dar bom, pra dar forte. Co można znaleźć w Brazylii? Wódkę Polak. Proszę bardzo. 14, to jest tak mniej więcej cena 16-17 zł za prawie litr. Spacerując po wyspie natknęliśmy się na przerażające odgłosy dobiegające z koron drzew. Okazało się, że były to wyjce, czyli małpy, które najwyraźniej starały się, by nas przepędzić. Noc spędziliśmy w miłym pensjonacie, a rankiem zwróciliśmy naszemu przyjacielowi wolność.
Od tej pory będzie mógł mieszkać z innymi ptaszkami obok pensjonatu, gdzie codziennie dostawać będzie pełno okruszków po śniadaniu. My wróciliśmy do Rio, gdzie mieliśmy zaplanowaną wizytę w faweli. Fala, Rocinha! Rocinha! Parabéns pros pessoal do Ceará, principalmente Catraúço, Herdan! Jesteśmy w faweli Rocinha. Fawel boją się nawet sami Brazylijczycy, ale wydaje mi się, że nie będzie tutaj aż tak strasznie, jak malują to media. Jak możemy zobaczyć, jest tu jakiś pan, który tworzy przeróżne mikstury, które leczą przeróżne schorzenia. Czyli można powiedzieć, że jest tak zwanym znachorem. Mieszkańcy fawel zdają się ufać swojemu znachorowi. Kto wie, może to my się mylimy, wierząc ślepo koncernom farmaceutycznym, może właśnie taka medycyna jest bardziej skuteczna i lepsza dla nas. Kto wie. Warto dodać, że rząd brazylijski zupełnie nie dba o opiekę zdrowotną mieszkańców fawel, więc taki znachor jest dla nich jedynym ratunkiem. W faweli obowiązuje jedno ważne prawo. Kto nie pracuje, ten nic nie ma, tutaj nie ma żadnych zasiłków, rząd w ogóle nie pomaga tym ludziom i po prostu muszą ciągle pracować. Nawet jak matka urodzi dziecko, to przychodzi z dzieckiem na targ i dalej sprzedaje, żeby zarobić i wyżywić rodzinę. Vem comigo, vem! Preço quente e gostoso! Vem comigo! Por vira de linha, na promoção! Olha da Colômbia, vou ficar famoso! Wydaje mi się, że tu jest bardziej bezpiecznie niż na Copacabanie. O ironio! Każdy się tak boi fawel, a tutaj każdy jest miły, serdeczny. Jest fajnie. Dzieciaki na faweli grają w piłkę, widzę, że mają trochę już obdrapaną, więc damy im nową, przynajmniej tyle możemy dla nich zrobić. Sei pra você mesmo foi dublê. In Poland, Polonia, we have big spiders. Na Polônia tem aranha grandão. Mimo że na fawelach mieszka wielu dobrych ludzi, to wciąż znajdują się tam ulice w pełni kontrolowane przez gangi narkotykowe. Fawelados nie przysługuje opieka socjalna, zdrowotna ani prawnicza. Młodzi mieszkańcy nie mają co liczyć na zatrudnienie w dużych firmach, gdyż są z automatu odrzucani z powodu miejsca swojego zamieszkania, więc wielu z nich życie zmusi do współpracowania z gangami. Bonito, meu povo! W kolejnym odcinku wyruszymy w stronę granicy z Argentyną, by zobaczyć wodospady Iguazu. Następnie udamy się w daleką drogę i przejedziemy około 2000 km samochodem na północ do Alto Paraíso, obszaru, gdzie podobno miały miejsce spotkania z obcymi cywilizacjami. Spotkamy tam moich subskrybentów, nauczymy emerytowanego policjanta języka polskiego i rozbijemy namiot pod wodospadem. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, gdyż kosztował mnie bardzo dużo pracy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.